Witam wszystkich na warsztacie tradycji z Debbie Davis z Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj przerabiamy tradycję drugą. Debbie, zapraszam Cię. Debbie, go ahead. I just did a short one. Okay. Thank you for that long introduction. Yes. Debbie, dziękuję za bardzo długi wstęp. Hi, everyone. I am Debbie. I am an alcoholic. And again, delighted to be here in Poland with you today. This is a series that we're doing every week at this time. And today we're on tradition 2. Great. I said the same thing, so. Oh, okay. So the second tradition, or the second point to assure our future, reads in the short form, and I'll just read this whole thing, Isabel. Sure. For our group purpose, there is but one ultimate authority, a loving God, as he may express himself in our group conscience. Our leaders are but trusted servants. They do not govern. I dzisiaj druga tradycja, drugi punkt zapewniający nam przyszłość brzmi tak, krótka forma. Dla naszego grupowego celu istnieje tylko jedna ostateczna władza. Miłujący Bóg, tak jak może On wyrażać siebie w naszym grupowym sumieniu. Nasi liderzy są tylko zaufanymi sługami, oni nie rządzą. The second tradition is the only tradition where the long form is shorter than the short form. Druga tradycja jest jedyna tradycja z wszystkich tradycji, gdzie długa forma jest krótsza niż krótka forma. It's like we had to have one that was a little off bubble, you know? Musieliśmy jako alkoholicy mieć jedną, która po prostu tak trochę nie pasuje. And it asks us to give up that we listen to God as he may speak in the group conscience. I druga tradycja, tak jakby od nas wymaga, żebyśmy wysłuchali głos Boga, tak jak On przemawia przez grupowe sumienie grupy. Now, even though it says for our group purpose, I find this extremely effective in my personal life as well. I pomimo, że tutaj jest opisane, że to dla naszego grupowego celu, ja uważam, że to bardzo mi pomaga w moim życiu osobistym również. There have been a lot of decisions that my husband and I have had to make, or traveling with a group of friends, that when we listen to everyone's opinion or experience, that loving God is able to emerge. I na przykład jest dużo decyzji, które musiałam podejmować razem z swoim mężem lub jak podróżujemy z grupy przyjaciół i jak wysłuchamy każdego i musieliśmy podjąć jakąś decyzję i wysłuchamy każdego, to głos Boga się pojawia w tej grupie. Now, it's my understanding that in the Polish translation, the word authority has been made to say power. I ja tak rozumiem, że w polskim tłumaczeniu autorytet zmienili, bo w angielskim jest autorytet, zmienili na ostateczną władzę. And if that's the case, I do hope, though, because there's a little kind of a difference in meaning, subtle, but the group members' conscience is vital. And I will give you a couple experiences. I mam nadzieję, że bo w angielskim to jest różnica między władza i autorytetem. I tutaj te sumienie tej grupy to jest bardzo istotne. Dam wam kilka przykładów.
About 2 years ago in my home group, 2 items were brought up for discussion and eventual vote. Na moim sumieniu grupy, na mojej macierzystej grupie było 2 sprawy do przedyskutowania i potem głosowania. In both cases, they were very passionate topics to the person who brought them up. I w obu przypadkach to były bardzo takie wzruszające i dla tej osoby, która poruszyła te sprawy, ona była pełno pasji, jeśli chodzi o te sprawy. While we have a quarterly business meeting for the group, these became separate group conscience meetings. My mamy spotkanie biznesowe grupy każdy kwartał, ale każda ta sprawa stała się osobnym sumieniu grupy. Since the beginning of Alcoholics Anonymous in the mid-30s, it was a common practice to close the meeting with the Lord's Prayer. Od lat 30., kiedy powstało AA, to była taka częsta praktyka, że zamykaliśmy sumienie grupy Ojcze Nasz. Tak zamykaliśmy. Taka była tradycja. Throughout the decades, that custom would remain for many groups. Przez różne dekady to ta tradycja pozostała w różnych grupach. Of the last 30 years, there has been variations of perhaps no prayer, just silent meditation, or close with the Lord's Prayer, or the responsibility statement. No i teraz grupy zamykają spotkania w różne sposoby. Jest modlitwa o pogody ducha, czasami jest cicha medytacja, czasami jest deklaracja odpowiedzialności. My home group of 22 plus years old was established with the group conscience to close with the Lord's Prayer. Moja grupa macierzysta, która ma 22 lata, jak ona była założona, to mieliśmy sumienie grupy i ustaliliśmy, że zamykamy nasze spotkania Ojcze Nasz, modlitwą Ojcze Nasz. And part of our format at the end is we ask the speaker of that night to lead us in the Lord's Prayer at the end. I scenariusz tej grupy jest, że osoba, która miała speakerkę, to ta osoba wymawia Ojcze Nasz na samym końcu. We have had 2 members I know through their share identify as agnostic, and they were asked to lead us in the Lord's Prayer. And I know that had to have felt very uncomfortable for them. I ja wiem i mam świadomość tego, że 2 osoby z naszej grupy macierzystej to są agnostycy. I na 2 różnych okazjach oni byli poproszeni, żeby zamknąć spotkanie Ojczem Nasz. I ja wiem, że to musiało być dla nich niekomfortowe. So the proposal was that we close the meeting and we state, would the speaker lead us in the prayer of their choice? But they'd only have 2 choices in advance, the Lord's Prayer or the Serenity Prayer. No i propozycja na sumienie grupy była taka, że speaker ma wybór, że może zamknąć spotkanie albo Ojcze Nasz, albo modlitwą o pogodę ducha.
So therein lies the question, and a motion was made and seconded, so now it is up for discussion. No i sprawa została poruszona na sumienie grupy i rozpoczęła się dyskusja. There were 24 people there for the discussion, and we went around the circle and everyone shared their opinion about this topic. Było 24 osoby uczestniczyły w tej dyskusji i po prostu po kolei każda osoba mogła wyrazić swoją opinię odnośnie tego zapytania. We had those that were very, very passionate that the format not be changed. And we had those that were very passionate that this was offensive because it was too religious in nature. Były bardzo skrajne opinie na ten temat. Niektórzy uważali bardzo, że nie należy zmienić formatu, a inni po prostu byli też pełni pasji, że musimy zmienić, że to jest zbyt religijne. Most of us were in the middle with whichever way it goes is fine with us. Większość z nas było tak po środku. Jakkolwiek wyjdzie, to jest okej z nami. The value was to listen to everyone with an open mind and not, there's kind of a saying that's, even though you have an opinion, listen as if you don't. No i to było tak, że staraliśmy się posłuchać z otwartym umysłem. Jest takie powiedzenie w Stanach, że nawet jeśli masz opinię, posłuchaj tak, jakbyś jej nie miał. So by listening to every person from the pro to the con, I can then formulate as best as possible an opinion that has seemingly emerged from this loving discussion. No i wysłuchanie każdej osoby z takim otwartym umysłem i usłyszeć za, usłyszeć przeciw, to ja mogę stworzyć sobie opinię, która wychodzi z grupowego sumienia. This was a very emotionally charged discussion item. To było bardzo emocjonalnie załadowane, to była bardzo emocjonalna dyskusja. And it was important that a true group conscience be heard. I to było bardzo ważne, że takie prawdziwe, uczciwe grupowe sumienie miało miejsce. Therefore, we recommended a written ballot, an anonymous ballot, be done by each person. Sugerowaliśmy, żeby głosowanie było anonimowe, żeby na karteczkach, żebyśmy zrobili głosowanie anonimowo. Because otherwise, you are going to look around to see how other people are voting, like your sponsor or your friend, and that may not be what you feel is the right thing to do. Bo czasami, gdyby było inaczej, to byś może spojrzała, jak moja sponsorka głosuje, jak moja koleżanka głosuje i to może być inaczej niż ty chcesz tak naprawdę głosować. Not everyone has the integrity developed to vote how they believe, even though it may go against someone who you admire or respect. Nie każdy ma taką godność, żeby głosować zgodnie ze swoim sumieniem, jeśli to odbiega od opinii drugiej osoby. The value of a written ballot
for emotionally charged topics or voting for people I have found critically important. Dla mnie to bardzo ważny jest ten aspekt, że możemy głosować anonimowo i że możemy to napisać żeby te głosy były napisane, że to jest po prostu istotne, jak głosujemy na bardzo emocjonalne sprawy lub jak głosujemy na osoby, do jakiejś służby. So we did our written ballots, they were counted, and the results were, I'll leave a cliffhanger there. No i głosowaliśmy pisemnie, głosy były policzone i 12 to change and 12 to stay the same. 12, żeby zmienić i 12, żeby zostać przy starym formacie. I don't ever recall seeing a vote literally split right down the middle, 50-50. Ja nie pamiętam, kiedy było takie głosowanie, że było po środku 50-50. The result was there was no change because we require 2/3 in favor to make a change. So no change was made. I nic nie zmieniliśmy, ponieważ żeby coś zmienić, to są takie wymagania, że 2/3 głosów, żeby wprowadzić jakieś zmiany, są wymagane. Now we were a little stunned, but I guess we could have asked for a minority opinion, which is very customary to do in service. But which one was the minority opinion when it's 12 and 12? I byliśmy zaskoczeni. No i zazwyczaj mamy taki zwyczaj, że zawsze prosimy, żeby mniejszość się wypowiadała, ale tutaj nie mieliśmy mniejszość, bo jest 12 za, 12 przeciw. Która jest mniejszość tutaj? Here's another subject that's coming up, certainly in the United States and Canada, regarding gender neutrality language. No i kolejna sprawa, szczególnie w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, to jest język, który nie wyznacza poszczególnej płci. Płci. So again, about this this other topic came to light. No i właśnie, właśnie taka sprawa została poruszona. Once again, the founders of my home group gave considerable thought to the language they used and the format in our group format. I znowu założycieli tej grupy po prostu bardzo przemyśleli tą sprawę, w jakim języku jest scenariusz, jaki język używamy w scenariuszu naszej grupy. And the topic for discussion was, we currently genderize, I guess you would say. We talk about, sorry about that, Izzy. Okay. Our format says we want to help, if you have any questions of AA or sponsorship and you are a man, see the man's person, so let's say Jeff. Yeah. And if you are a woman, see the woman's name, and let's say Jane. I mamy taki format scenariuszu, gdzie na koniec, jeśli masz pytania odnośnie, co to jest sponsor, jeśli jesteś mężczyzną, proszę na przykład porozmawiać z Jeffem. Jeśli jesteś kobietą, to proszę porozmawiać na przykład z Jane. And the proposal was to eliminate, if you are a man, see the man, a woman, see the woman, and that we would just name
the two sponsorship coordinators. No i propozycja była taka, żeby zlikwidować, jeśli jesteś mężczyzną, porozmawiaj z Jeffem, jeśli jesteś kobietą, porozmawiaj z Jane, tylko po prostu powiedzieć, że proszę, jeśli chcesz porozmawiać z Jeffem albo z Jane. I oni są koordynatorzy sponsorów. It didn't seem like a big deal to me to remove the gender identification, but it was. Dla mnie to nie wydawało się jako wielka sprawa, żeby zlikwidować to określenie płci, ale to była duża sprawa. So the same 24 people got together and circled up, and we listened to everyone share their opinion. From serious consideration was taken to put that in the format to encourage men to work with the men and women to work with the women. No i znowu spotkaliśmy się, te same 24 osoby, usiedliśmy razem i każdy wyraził swoją opinię, tak, żeby albo to znieść scenariusza, albo po prostu, że wprowadzamy to, trzymamy to, żeby kobiety pracowały z kobietami i mężczyźni pracowali z mężczyznami. And to the other side of the person who proposed that change, feeling who was born a man but is gender fluid, did not want to feel he had to go to a man if he was more drawn to a woman sponsor. Osoba, która poruszyła tą sprawę, tej zmiany, to urodziła się mężczyzną, ale była w trakcie zmiany płci i nie czuł, że on musi po prostu czuć się zmuszony, żeby pracować z mężczyznami, jak on tego nie czuje. I czuje się bardziej komfortowo z kobietą. So you see, there's going to be a lot of personal experiences others have, I don't. And that is why carefully and open-mindedly listening to everyone is so valuable, because I never thought of it from someone who identifies as gender fluid. I to jest bardzo ciekawe i bardzo ważne, bo są różne osobiste historie, ludzie mają i ja po prostu nie mam tego doświadczenia. I bardzo ważne jest, żeby z otwartym umysłem wysłuchać te osoby, bo ja nie mam takiego doświadczenia, co może przeżywać taka osoba, która nie identyfikuje się w danej chwili ani z tą płcią, ani z tą płcią. So when you listen to everyone before the vote, it's very important that I create by my body language that this is a safe place to give your opinion and experience. Bardzo ważne jest to, jak ja jestem na sumieniu grupy i są takie różne opinie, że ja daję do zrozumienia swoim językiem ciało, że to jest bezpieczne miejsce, że każdy może wyrazić swoją opinię. Because if I'm sharing and someone gives a, oh my God, there she goes again, I'm going to shut down and withdraw and therefore stop my participation. Ponieważ jak ja zaczynam coś mówić i ktoś przewraca oczami i mówi, o Boże, znowu ona coś mówi, ja się zamykam. Ja po prostu się zamykam w sobie i nie dzielę swoją opinię. So I get educated listening to everyone. So once again, being a very emotionally charged topic, we have our written ballot. And the results are
No i ja po prostu bardzo dużo się uczę, jak słucham wszystkich. I jeszcze raz była bardzo emocjonalna sprawa. Znowu głosowaliśmy pisemnie i rezultat był 13 to change and 11 to stay, 13 to stay the way it is and 11 to change. 13, żeby zostało tak jak było z mężczyzną i z kobietą, a 11, żeby zmienić. Because we clearly have now while a simple majority, our custom then is to ask anyone in the minority, only if you voted in the minority, do you have anything you want to say? No i mamy taki zwyczaj, że mniejszość ma prawo, żeby powiedzieć kilka słów. Tylko mniejszość ma prawo, żeby powiedzieć kilka słów odnośnie tematu. They have the opportunity, whether they take it or not is their business. Then we ask the majority, is there anyone that would like to change their vote? And if yes is even one person, we re-vote, but only one final time. I osoba z mniejszości ma prawo wyrazić kilka słów, coś powiedzieć i potem zadajemy pytanie, czy ktoś z grupy z większości chciałby zmienić głos. Jeśli odpowiedź jest tak, głosujemy jeszcze raz, ale ten proces to tylko raz robimy taki. In this case, neither party wanted to change their votes, so the language of a man going to the man sponsor and a woman to the woman sponsorship has remained the same, but everybody had an opportunity to share their opinion. Więc nikt nie chciał zmienić swój głos, więc to zostało tak jak było, że mężczyźni do Jeffa, kobiety do Jane i zostało tak, ale to, co jest ważne, każdy miał prawo wyrazić swoją opinię. There's very few decisions for an Alcoholics Anonymous group that require an immediate, right now, almost reactionary decision as to how they want to go on a certain matter. Jest niewielu takich decyzji w grupie anonimowych alkoholików, gdzie decyzja musi być bardzo pilna, że natychmiast musimy coś zmienić. And this is why thorough discussion, perhaps delay in voting for prayerful and thoughtful consideration seems to be the wisest thing to do. I dlatego taki wolny proces decyzji, gdzie możemy rozważyć, że możemy mieć dyskusję, że czasami nawet możemy odłożyć decyzję, żeby się pomodlić i żeby się zastanowić, to jest raczej taki mądry sposób podejmowania tych decyzji. So those are a couple of examples that I think a lot of groups might experience at that level. Now, let's talk about a couple experiences in my personal life. No i to są takie przykłady, takie różne doświadczenia, przez które grupy mogą przechodzić. Teraz chciałabym się podzielić kilka przykładów z mojego życia osobistego. So I am an only child, and my mother was an only child. Her husband died, I guess, close to 35 years ago. Ja jestem jedynaczką. Moja mama jest jedynaczką. Mojej mamy mąż zmarł 35 lat temu. It was getting to a point where she was making hints about coming to live with me in California. Doszło do takiego momentu, gdzie moja mama dała mi do zrozumienia, że chce przyjść mieszkać ze mną w Kalifornii.
this was never on my list of things to consider or plan for. To nie było na mojej liście rzeczy, które ja chciałam rozważyć albo coś takiego zaplanować. That is a very big commitment for any family or individual to take on. To jest bardzo duża decyzja, która jeśli rodzina ją podejmie, to jest bardzo duża decyzja. So it was important that my husband and I jointly make that decision, which was more than just, yes, she can live with us. This would require a remodeling of our home for an appropriate living space for her. To była bardzo duża decyzja, którą musiałam podjąć ze swoim mężem, bo to nie jest tak, że aha, tak, dobrze, mama może mieszkać z nami. To by wymagało, żebyśmy musieli przearanżować cały nasz dom, żeby stworzyć takie miejsce dla niej. So not only did we have to have a loving group conscience on the first action, but now the development of what would become a major remodel. If any of you have done remodeling, you know all the decisions and spiritual challenges you will face. I to nie jest tylko tak, że musieliśmy mieć takie grupowe sumienie, tak, z mężem, bo była jedna decyzja, czy mama będzie mieszkała z nami, ale ta druga decyzja, że musimy zrobić remont naszego mieszkania i wiecie, z czym się wiąże remont, jeśli mieliście remont. To jest bardzo duchowe wyzwanie. So it was a major remodel, and all along the way, because we have learned how important communicating, which implies respect to the other person, means. I to był wielki remont. I cały czas musieliśmy rozmawiać ze sobą, bo my wiemy, jak ważne jest, żeby cały czas być w kontakcie z tą drugą osobą, jak takie rzeczy się dzieją. I might have done the footwork of gathering the samples or the ideas, but it was never conveyed to my husband as, this is the way it's going to be, I hope you like it. Ja wybierałam tam różne rzeczy, ale mój przekaz nigdy nie był taki, że tak będzie i mam nadzieję, że tobie się spodoba. Ja tak nigdy nie zrobiłam. Always, when we have collaborated ideas and listened to each other with an open mind, the best comes out of that discussion. Za każdym razem, jak my komunikujemy i razem podejmujemy jakieś decyzje, to po prostu są najlepsze decyzje, po prostu wywodzą się z tego bardzo fajne rzeczy. So one more personal story on group conscience. I don't always have to like the results of the group conscience. Opowiem wam jeszcze jedną historię o tym grupowym sumieniu, jeszcze jedną osobistą historię o grupowym sumieniu. Ja nie zawsze mi się musi podobać, co wyszło na takim grupowym sumieniu. Rezultat. So when I got together with my husband, I had 4 pets, 2 cats, 2 dogs, and he automatically said, we have a 4-pet limit. Now, I didn't know that, or I might have gotten a few more before we got together. Jak ja poznałam swojego męża, ja miałam 4 zwierzaków. 2 koty, 2 psy. Poznałam swojego męża i on powiedział, że jest limit 4 zwierzaków w domu. Gdybym to wiedziała, to zanim go poznałam, to bym kupiła jeszcze trochę więcej tych zwierzaków. And I have honored that. And about 3-4 years ago, I always look in the newspaper that we get, and once a week there is a column of cats and dogs that they're advertising for adoption.
I ja bardzo oh, there he is. There's one of them anyway. Ja bardzo szanuję decyzję mojego męża, ale za każdym razem jest taka gazetka, która przychodzi do nas i raz na jakiś czas są ogłoszenia, że są zwierzątka, które szukają domy do adopcji. And one day, well, let me say this. We have a black cat and a black and white tuxedo cat. Okej, powiem wam tak. My mamy czarnego kota i mamy drugiego kota, który jest czarno-biały. And one day in the paper was a black cat and a black and white. They came as a pair. They looked exactly like our cats. And one was named Coco and the other Chanel. Well, that's an omen. No i kiedyś spojrzałam na gazetkę i tam był czarny kot i czarny i biały kot. Można było ich zaadoptować tylko razem. I jeden nazywał się Coco, a drugi Chanel. To znak. So about that time, my husband comes down the stairs and I say, Kent, there's these two cats. No. O, mój biedny mąż, schodzi z schodów i ja mówię, Kent, są takie dwa koty. Nie. That didn't discourage me. To jakoś mnie nie zniechęciło. I said, they look just like our cats. No. Ja powiedziałam, ale wyglądają dokładnie jak nasze koty. Nie. I'm still not discouraged. Ja nadal nie jestem zniechęcona. I thought, how about if I foster the cats? Ja tak pomyślałam, może im wezmę jako tymczasowa adopcja. He started to laugh. He said, oh, I can see about a year from now, we've got about 250 cats and dogs here. We only own 4. We just haven't found homes for the other ones. And I started laughing because he was probably right. I on mi powiedział, tak, już to widzę, ten tymczasowy dom, że za rok będziemy mieli 200 tych zwierzaków i tak, jesteśmy właścicielami 4, a dla tych 200 jeszcze nie znaleźliśmy domów. Prawdopodobnie miał rację, ja zaczęłam się śmiać. So I listened to what I considered was his minority opinion. Ja wysłuchałam to, co ja uważam za opinię mniejszości. And I honored that. However, i ja bardzo to szanowałam, ale as I looked at their pictures and they looked exactly like our cats, I thought, I wonder if he'd notice. Spojrzyłam na zdjęcie i tak pomyślałam, oni wyglądają dokładnie jak nasze koty. Ja nie wiem, czy on nawet by zauważył. But was so important that I respected that and didn't sneak those 2 cats in and make him think he was seeing double. So. Ale bardzo ważne jest to, że ja uszanowałam mojego męża i nie próbowałam przechytrzyć tych kotów i potem on by miał wrażenie, że widzi podwójnie. The end of that particular tradition says our leaders are but trusted servants. So I ask myself, can I be trusted with the tasks of membership, with the tasks the group has given me to do for them? Ostatnie zdanie w drugiej tradycji jest takie, że nasi liderzy są tylko zaufanymi sługami. I zadaję sobie pytanie,
czy grupa może mnie zaufać z moją służbą na przykład na grupie. And as a friend of mine says, do I have the heart of a servant? I tak jak moja przyjaciółka zadaje takie fajne pytanie, czy ja mam serce osobą, która służy? So I did not know how to be trusted because I didn't feel trustworthy. I had done no actions to be trustworthy when I got here. Jak ja trafiłam do AA, to nie można, ja nie czułam się godna zaufania, bo ja nie robiłam wcześniej takie rzeczy, które byłyby godne zaufania. And Alcoholics Anonymous, little by little, gave me tasks to do to build self-trust and to earn the trust of the group. I tak po trochu AA dały mi takie możliwość, żeby zbudować takie zaufanie w sobie, że ja zaczęłam siebie ufać i żeby grupa zaczęła mnie ufać. Whether I am asked to be the greeter or the treasurer, do I take that opportunity or service commitment or job seriously and do it to its fullest best that I can do? Czy ja zostanę poproszona, żeby być witającym, czy kolporterem na przykład, to czy ja robię wszystko, żeby dobrze zrobić, wypełniać tą służbę? And then we'll go to Q&A. Do I know I do not govern, regardless of what my position in the group or my service opportunity is? I czy ja wiem, i zaraz będziemy mieli pytania i odpowiedzi, ale czy ja wiem, jakąkolwiek miałabym służbę w swojej grupie, czy ja wiem, że ja nie rządzę tą grupą? Jakakolwiek jest moja służba, czy ja jestem przekonana, że ja nie rządzę? So that's all I'll share on today. And so we can go to questions if anyone has any or comments. Thank you very much, Debbie. To tyle o drugiej tradycji na dziś. Teraz jest czas na pytania i odpowiedzi. Więc jeśli ktoś ma jakieś pytanie, ja zaraz, I'm going to turn on the chat. Ja włączę czata. Proszę napisać pytanie na czacie. Ja przeczytam i przetłumaczę. So let's just give everybody a minute because I just turned on the chat. So we'll see if... Czy możesz wyłączyć tego shared screen? Nie wiem, jeżeli to jest możliwe. Dzięki. There we go. Okay. Hi, Sydney. Oh, Amanda, did you have a question? Yes, I do. Thank you so much. Thank you for the translation, and thank you, Debbie. Wonderful. I want to know what happened to Coco and Chanel. Amanda, I'm going to translate you if that's okay, Amanda. Amanda chce wiedzieć, co się stało z Coco i Chanel. My prayer is that they found as loving a home as they would have had with us. Moja modlitwa jest taka, że znaleźli tak miłujący dom, taki jakby mieli z nami. So what I want to know, Debbie, is how did the results come of that? You know, you got to the point where you wanted to adopt them, and what made you not adopt them? You sat down and had a group conscience with Kent about it, and you kind of went along with him saying, well, he'd said no. That was the, if you like, the format of when you got married. It was like, that's it, there's 4, there's no more. So you decided, however much you wanted to have the cats, that
no, you would abide by that because that's what you had decided originally. Like you said in the group conscience, where they had decided about the prayer in the beginning and they had to go for a vote. Yeah? Moje pytanie jest takie, jak doszłaś do tej decyzji właśnie, żeby nie zaadaptować tych 2 kotów? Czy to było trochę tak, że od początku wiedziałaś, że 4 to jest maksimum, więc tego się trzymałaś? Czy mieliście jakąś dyskusję? Jak doszliście do tego, że nie zaadaptowaliście te 2 kotki? Thank you. While there was no sitting down and discussing it, it was pretty clear his position, and I knew I was pushing that envelope. Nie było żadnej dyskusji. To nie było tak, że usiedliśmy i dyskutowaliśmy. Ja wiedziałam, jaką on ma opinię na ten temat. I ja wiedziałam, że tak jakby prosząc go wielokrotnie, to ja trochę naciskam na niego. And we probably both knew if I was able to now have 6, what's 8? 8's no big deal. We'd end up at that 250 level probably. No i ja też wiedziałam, że jakby się po prostu zmienił liczbę na 6, to jaka jest różnica 6 a 8, tak? I prawdopodobnie bym miała po jakimś czasie 200 tych zwierzaków w domu. And then, are there any other questions? Because I want to expand on that in a little bit of a detour. I just want, sorry. Sorry. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bo ja chcę jeszcze rozwinąć właśnie o tym, co mówimy. To czy tam są jest napisane na czacie, widzę, że tam Dagmara coś napisała. Okay. Dagmara just has one question. So, Amanda, did you want to finish your? Yeah, it was only just that, using that group conscience on a personal level, you find that like it avoids arguments, it avoids heated discussions. You can sit down calmly and just, with a loving God present, you can sit down across the kitchen table and just iron things out. Yeah. That's really true. That's really true. As long as I am not too invested in the outcome. Amanda mówiła, że fajnie jest, że możemy usiąść razem przy stole i mieć na myśli tego miłującego Boga, że obie osoby mają to na myśli i fajne rzeczy wtedy wychodzą. I Debbie mówiła, że tak, to prawda, to jest super. Ważne jest to, żebym nie była przywiązana do wyniku tej rozmowy i rezultatu tej rozmowy. To jest bardzo ważne. Okay. Thank you. Dagmar had a question. Przeczytam. A jeśli tak, to w jaki sposób powinien zareagować prowadzący meeting lub rzecznik grupy, gdy podczas meetingu ktoś w ramach swojej wypowiedzi czyta fragment książki, która nie ma nic wspólnego z AA lub cytować autorów spoza literatury AA? So Dagmar's question is, sometimes during shares, people will quote authors or they'll start reading something that is not AA literature, like they'll share a poem or something. And should the secretary of the meeting interrupt and stop the share if that's the case, or? Great question. Super pytanie. Which leads me to what I wanted to kind of go off on an additional path on. I to właśnie prowadzi do tej dyskusji, którą ja chciałam zacząć teraz. This is the value of an advanced group conscience before something happens, because that way, if a group conscience has been decided, will outside literature be allowed? If it's decided in advance, then personalities aren't picked on or pointed at. I to jest bardzo ważne, żeby mieć takie dogłębne sumienie grupy wcześniej, zanim takie różne sytuacje mają miejsce. Bo jeśli to jest zdecydowane wcześniej, że w trakcie wypowiedzi nie cytujemy literaturę poza AA, to wtedy
trzymamy się zasad, a nie osobowości. There are meetings that make an allowance for that. That's been their decision. And that can be their autonomous decision to do that. But if it hasn't been decided in advance, what happens is you open a door that will be very difficult to close. No i są takie grupy, gdzie to była że to była decyzja grupy, że pozwalamy na literaturę poza AA. Ale jeśli takie decyzje nie są pojęte w ramach sumienia grupy wcześniej, to wtedy otwierasz drzwi do takich różnych problematycznych sytuacji. Ważne jest, żeby wcześniej zdecydować takie rzeczy na sumieniu grupy. There are formats that almost invite that. We have a meeting here. Now, I don't know if they've stayed open during the virtual world, but they were focused on spirituality. And the leader could bring in anything they deemed spiritual, which could be religious in nature. Mm-hmm. And that was okay with them. I są takie formaty meetingów, gdzie można po prostu, i nie wiem, czy te meetingi są teraz czynne w czasie tej pandemii, ale były takie, gdzie można przynieść jakąś literaturę poza AA, ale musiała być na przykład literatura, która ma jakiś temat duchowości. I don't go there. I went once because I prefer to stay within our literature resources. Ja nie chodzę na te meetingi, bo ja osobiście wolę chodzić na nasze meetingi, gdzie jest nasza literatura, AA-owska. Because what is the fad literature today will be passé in 5 years. To, co jest takie trendy, jeśli chodzi o tą literaturę duchową teraz, to może być passé za 5 lat. Yeah. Thanks, Debbie. There is a question. Pat, you have your hand up. Did you want to ask a question? Yeah. My name's Pat. I'm an alcoholic. Good to see you again, Debbie. Hi, Pat. That's great. This is more your view of this, or an observation. What happened was I was visiting a Zoom meeting, and they were having a group conscience, and the subject was interested me. So they were having a group conscience directly after the meeting, and so I wanted to hear what was going on. So I had no intention of voting in that group conscience. And so there I was. Hang on, Pat. Let me just translate it, Pat. Sorry. You got to give me a minute because my memory's not that great. Ja byłem na takim meetingu AA-owskim i na Zoomie. No i ogłosili, że będzie sumienie grupy po meetingu. Ja z ciekawości chciałam zostać, żeby zobaczyć, jak to wszystko będzie funkcjonowało, ale nie miałam żadnego zamiaru głosować na sumienie grupy. Okay, as I said, the subject interested me and I wanted to listen, but not vote. But whilst I was in the group conscience, I was aware that they weren't starting the group conscience because they wanted me to leave. Okay, they wanted me to leave the group conscience. And I respected their meeting and I did leave. But I just wanted to know what your opinion of people who are observing, visitors who are observing group consciences who do not vote. What is your opinion of them staying in a group conscience? That's the question. No i sytuacja była taka, że ja zostałem, bo byłem ciekawy tematu, chciałam zobaczyć, jak to działa i oni nie chcieli zacząć te sumienie grupy, dopóki ja się nie wylogowałem. I po prostu czekali, aż ja się wyloguję, bo ja nie miałam zamiaru głosować i nie chcieli, żebym został. Ja ich
uszanowałem i wyszłam, ale wyszedłem, ciekawa jestem, jaką ty masz opinię o tym, że osoby, które po prostu obserwują sumienie grupy, ale nie są częścią tej grupy, nie mają zamiar głosować. Jaka jest twoja opinia? I have been an observer at many group consciences just because, like you, I was interested in just seeing how they did it. I was not going to speak. I wasn't going to vote. But again, if that was their autonomous decision on how they handled a group conscience, I also would honor that. But this is the first one I have heard of asking someone to leave. On the other hand, it might have been because it was virtual. I don't know. And they just wanted the people who were the group members there. But you did the right thing. Ja wielokrotnie uczestniczyłam w sumieniach grupy, gdzie byłam tylko obserwatorem, nie miałam zamiaru głosować, bo byłam interesowana, jak oni prowadzą te sumienie grupy. I wielokrotnie siedziałam i to było ok. Ale jeśli oni podjęli taką autonomiczną decyzję grupy, że oni tak robią, to ja bym uszanowała tą decyzję i dobrze zrobiłeś, że ja nie wiem, jak to funkcjonowało w ich grupie, może przez to, że to było na Zoomie, ale dobrze zrobiłeś, że się wylogowałeś. Thank you very much, Debbie.